Anteny radarowe zwane okiem Moskwy kojarzy każdy zainteresowany mniej lub bardziej tematem strefy czarnobylskiej. Znajdujące się obok małe miasteczko i koszary są traktowane przez turystów jako atrakcja poboczna, dodatkowa. Czym jest samo miasteczko i czemu służyło? Miasteczko garnizonowe zwane Czarnobyl II wybudowane zostało w latach 1973-75, równolegle do budowy instalacji radaru pozahoryzontalnego Duga-2. Tak jak w przypadku innych tajnych miast osiedli na terenie Związku Radzieckiego, nazwa została zaczerpnięta od najbliższej większej osady ludzkiej. Do nazwy standardowo dodawano tylko jedną cyfrę. Miasteczko miało na celu zapewnienie zaplecza socjalnego dla personelu radaru i ich rodzin. Według szacunków, choć żadne dokumenty tego nie potwierdzają, miasto zamieszkiwało około 1000 osób, w tym personel i ich rodziny. Od początku swojego istnienia cały obiekt był tajny i ochraniany przez jednostki specnazu. W promieniu 5 km od obiektu obszar był zamknięty i pilnowany całodobowo. Na mapach sztabowych obiekt był oznaczony jako obóz pionierski, a sam obiekt radarowy oficjalnie nazywany był Radiowym Centrum Telekomunikacji. Miasteczko znajduje się w odległości 11 km na północny zachód od miasta Czarnobyl i w tej samej odległości na południe od miasta Prypeć. Czarnobyl II, wybudowany dla radaru, był odpowiednikiem Prypeci, wybudowanej dla elektrowni. Oznaczało to, że miasteczko to musi być samowystarczalne i w miarę możliwości odizolowane od pozostałych ośrodków miejskich. Czarnobyl II składał się z 5 pięciokondygnacyjnych bloków mieszkalnych oddalonych od siebie w niewielkie odległości. Mieszkania były w miarę przestronne i położone przy jednej, głównej ulicy. Jako że pracownicy to zwykli ludzie i posiadali dzieci, które musiały mieszkać razem z nimi, na terenie kompleksu powstała szkoła średnia posiadająca własną strzelnicę za budynkiem oraz boisko szkolne. Obok szkoły znajdował się akademik. Na jego parterze znajdowała się szkoła muzyczna, będąca filią szkoły muzycznej w Czarnobylu oraz poliklinika dziecięca. Dla młodszych pociech 60 metrów dalej wybudowano przedszkole, posiadające spory plac zabaw. W mieście nie mogło zabraknąć również punktu medycznego, hostelu dla gości pracowników oraz hotelu dla wojskowych. Sezonowo otwierano tutaj również lodowisko do hokeja. Dla samych żołnierzy wybudowano klub, w którym mieściła się siłownia, kino i biblioteka. Dla rodzin pracowników powstało spore centrum usługowe mieszczące księgarnię, dom towarowy, sklep ogólnospożywczy oraz kawiarnię. Dla wygody niedaleko mieściła się również pralnia samoobsługowa. Dla bezpieczeństwa miasteczka w bliskiej odległości wybudowano jednostkę straży pożarnej, która w rzeczywistości podlegała bezpośrednio pod dowództwo jednostki wojskowej. Po kilku dekadach wciąż widać, że Czarnobyl II był projektowany i prowadzony tak, by żyło się w nim dobrze. Nie stawiano na prowizorkę, lecz wszystko tworzone było w celu zapewnienia wygody życia i poczucia estetyki i pomysłowości okolicy. Po dziś dzień na terenie kompleksu znaleźć można różne ciekawostki, których próżno jest szukać w innych miastach tamtej epoki. Ewakuacja miasta nastąpiła 27 kwietnia, w tym samym czasie co ewakuacja pobliskiej Prypeci. Ostatecznie zamknięcie obiektu nastąpiło w sierpniu 1988 roku, gdy okazało się, że z powodu zbyt wysokiego promieniowania obiekt nie będzie poprawnie funkcjonować.